Cześć! W tym filmie ruszam w moją 7-dniową podróż po Alpach Wschodnich, podczas której odwiedzę kilkanaście niesamowitych wysokogórskich przełęczy. Ale najpierw czeka mnie tranzyt przez urokliwe austriackie miasteczka, by o świcie ruszyć na słynną Großglockner-Hochalpenstraße. Jest niedziela po południu, 4 sierpnia. Kraków dość pusty. Wszyscy wyjechali, więc ja chwyciłem kierownicę mojego motocykla niczym byka za rogi i ruszyłem ku przygodzie. Opuszczam moje rodzinne miasto, mknąc do przodu, sam ze swoimi myślami. Na razie głównie o tym, czy czegoś nie zapomniałem, ale im dalej, tym jestem spokojniejszy o to. Przechodząc do rzeczy, nakreślę wam teraz plan mojej podróży, który skrupulatnie ułożyłem jeszcze w zimie. Oto cała trasa, która łącznie wynosi ponad 3250 km. Każda z tych ponad 100 pinesek nie znalazła się tu przypadkowo. Wyznaczają one przebieg trasy dokładnie takimi, a nie innymi drogami. Każdą z nich umieściłem z jakiegoś mniej lub bardziej istotnego powodu w tym, a nie w innym miejscu, by wydobyć z Alp Wschodnich to, co moim zdaniem oczywiście najpiękniejsze. Podczas tej podróży, która potrwa łącznie 7 dni, przejadę, licząc wraz z Polską, przez 6 krajów. Odwiedzę kilkanaście niesamowitych wysokogórskich alpejskich przełęczy, z których najważniejsze to Großglockner-Hochalpenstraße, Ottal Glacier Road, będąca jednocześnie najwyżej położoną obecnie asfaltową drogą w Europie dostępną dla ruchu publicznego, gdzie możemy wyjechać na wysokość 2830 metrów nad poziomem morza. Następnie Passo del Rombo, później słynne Stelvio, skąd udam się na Passo di Gavia. Dalej pojadę nad jezioro Garda, gdzie celem będzie Strada della Fora, ale tu, jak sami w późniejszym materiale zobaczycie, poniosę porażkę. Kolejna ze znanych przełęczy, na której się pojawię, to San Boldo Pass, by następnie spędzić trochę czasu w Dolomitach. Zawitam też na przełęczy Wyrsic w Słowenii, przemierzając słynną ruską drogę. A wracając, zaglądnę do domu rodzinnego mojego idola z dzieciństwa, Arnolda Schwarzeneggera, w którym urządzone jest muzeum poświęcone jego osobie. Te powyższe to tylko najbardziej znane pozycje z oferty Alp Wschodnich, ale gdzieś pomiędzy w ich cieniu skrywają się prawdziwe klejnoty. Często pomijane przez motocyklistów przepiękne przełęcze z wąskimi drogami tuż nad urwiskiem bez tłumów turystów i komerchy, na których nierzadko czułem się, jakbym to tylko ja wiedział o ich istnieniu. I te miejsca też wam pokażę. Okej, skoro wstęp mamy już za sobą, to jaki plan na dziś? Moim celem jest dojechać pod granicę Czech i Austrii. Tam mam zabukowany nocleg, który wyszukałem dziś tuż przed wyjazdem. Żadnych innych noclegów do przodu zaplanowanych nie mam, będę to robił na bieżąco. Również żadnych większych zakupów jeszcze nie zrobiłem. W kufrach z prowiantu mam wodę, 2 jabłka, orzechy nerkowca, 1 woreczek ryżu i słoik sosu. W tym momencie najważniejsze jest, że siedzę na motocyklu i jadę, czując jednocześnie taki przyjemny dreszczyk, który zawsze towarzyszy mi podczas dalszych solowych podróży. Uwielbiam to. Nawet mogę pokusić się o stwierdzenie, że działa jak narkotyk. I dojechałem do mojego pierwszego noclegu, który znajduje się na poddaszu czeskiej stacji benzynowej. Rezerwacji dokonywałem przez Booking, a klucze do pokoju odebrałem od obsługi stacji normalnie przy kasie. Pokój całkiem przytulny, z klimatyzacją i łazienką, znajdujący się przy samej trasie, którą podążam. Wyniósł mnie 118 zł. Strategiczna miejscówka, muszę przyznać, zwłaszcza gdy podróżuje się z kumplami. Częsty problem pod tytułem "Kto teraz skoczy na stację po kolejną?" tutaj raczej nie zaistnieje. Ja jestem sam, więc skoczyłem tylko pod dystrybutor, żeby jutro rano nie zaprzątać sobie tym głowy. A motocykl na noc zostawiłem pod czujnym okiem kamery.
Mogę spać spokojnie. Ruszam dalej. Wczoraj pokonałem tak na luzaku przyjemne 350 km. Natomiast dystans na dziś do kolejnego noclegu to prawie 540 km. Nocleg ten wyszukałem i zabukowałem wczoraj przed pójściem spać. Zlokalizowany jest w Alpach, właściwie tuż przed samymi bramkami wjazdowymi na słynną Grossglockner-Hochalpenstrasse. Także idealnie bym następnego dnia mógł ruszyć o świcie. Ale najpierw zakupy w Lidlu. I wjeżdżam do Austrii, kraju Mozarta i Schwarzeneggera, a także popularnych bułeczek Kaiserek, w którym fotoradarów przy drogach jest więcej niż u nas sklepów Żabka. A w terenie zabudowanym nierzadko obowiązuje ograniczenie aż do 30 km na godzinę. I co jest ze mną nie tak, że zamiast autostradami wybrałem jazdę w takich warunkach, gdzie tolerancja radarów jest niewielka. Wystarczy odrobinę się zapomnieć, przekroczyć prędkość raptem o kilka kilometrów i możemy dostać mandat. Ponadto łatwo je przegapić, tu nie ma znaków informujących o radarach stacjonarnych jak u nas i w dodatku prawie wszystkie robią zdjęcia od tyłu, więc taryfy ulgowej dla motocyklistów nie ma. I nawet możemy nie zauważyć, że takie urządzenie stało przy drodze i cyknęło nam fotkę. No więc dlaczego się w to świadomie wpakowałem? Dlatego, że autostradami przez Austrię już jechałem, tranzytem. Byłem w stolicy, we Wiedniu, ale nigdy nie miałem okazji poznać tego kraju bardziej, tak od strony prowincji, wsi i miasteczek. A bardzo chciałem i dlatego jadę właśnie przez nie. Tak biorąc pod uwagę te okoliczności, w których szczerze mówiąc nie jedzie mi się jakoś super komfortowo, mając z tyłu głowy myśl, że za każdym krzakiem może coś czyhać na mój najmniejszy błąd, to do pełni dyskomfortu brakuje jeszcze deszczu. A jestem przygotowany, bo zapowiadali. Także poproszę. Pocieszam się tym, że minąłem już Wiedeń i powoli wjeżdżam w przedsionek Alp. Mimo tych kłębiących się nad górami chmur krajobraz pięknieje z każdym kilometrem. Powiem wam teraz coś, co pewnie wielu zaskoczy. Trasa Grossglockner, którą jutro przejadę, a wy zobaczycie to już za kilkanaście minut. Nigdy nie należała do tych wysokogórskich tras, od których czułbym jakieś silne przyciąganie. Uwzględniłem ją w moim planie podróży z dwóch powodów. Po pierwsze, i tak bym przejeżdżał w jej pobliżu, a po drugie, nie mógłbym pominąć tak popularnej trasy, nad którą wszyscy się nieustannie rozpływają. Mnie najbardziej zniechęcał fakt, że jest ona wyjątkowo skomercjalizowaną atrakcją. Nie wydaje się taka naturalna, dzika jak na przykład rumuńska Transalpina. Wszystko na Grossglocknerze sprawia wrażenie takiego uporządkowanego. Duże parkingi na górze, sklepy, restauracje, masa turystów i jeszcze te bramki już na samym początku, na których musisz wnieść opłatę jak za wjazd do jakiegoś rodzinnego parku rozrywki. Nie przepadam za takim klimatem, ale mimo wszystko postanowiłem dać jej szansę i niebawem okaże się, czy była to dobra decyzja. Tak w ogóle to podczas tego całego wyjazdu przeżyję wiele zachwytów, ale też kilka rozczarowań. Największym zaskoczeniem będą dla mnie te miejsca, po których nic wielkiego się nie spodziewałem, a wyszło zupełnie inaczej. Które? A to już zobaczycie na bieżąco. Najwyższa pora na kolejne tankowanie. To typowa niewielka stacja samoobsługowa. Zarówno po stronie austriackiej, jak i włoskiej jest ich sporo. Ja je bardzo lubię, bo tankuje się bardzo szybko i łatwo. No, chyba że Austriak przed tobą się pomyli i opłaci twój dystrybutor i w konsekwencji trzeba się zamieniać. Normalnie wygląda to tak. Podjeżdżamy, wystarczy przyłożyć kartę, ja używam Revoluta, wprowadzić PIN i wybrać numer dystrybutora. Ważne, żeby mieć na karcie te około 150 euro środków. Wszystko zależy od konkretnej stacji. W tym przypadku wystarczyło 130. Taka kwota blokowana jest na czas tankowania. Po zakończeniu niewykorzystana różnica jest zwracana i tyle. Cieszę się, że przestało padać. Już wcześniej ściągnąłem przeciwdeszczówkę i pędzę dalej. Już nie mam daleko.
Tak w ogóle to kilka dni wcześniej biłem się z myślami, czy całej tej trasy od domu w Krakowie aż pod Grossa nie zrobić za jednym zamachem. Wyjechać bardzo wcześnie i machnąć od strzała te łącznie 900 km. Robiłem już ponad 800 jednego dnia jadąc do Rumunii, również takimi lokalnymi drogami, ale jednak cieszę się, że tym razem wybiłem sobie z głowy taki pomysł. Podzielenie tego dystansu na 2 dni sprawiło, że w ogóle nie jestem zmęczony. Na koniec dzisiejszej podróży, gdy pokonuję ostatnie kilometry do celu, słońce daje mi znać ciepłymi promykami, że to tu, że jestem we właściwym miejscu. Jadę teraz po drodze numer 107, której to właśnie ta najznamienitsza część nosi nazwę Grossglockner Hochalpenstraße. I to przy tej drodze zabukowany mam nocleg na dziś, pod który właśnie podjeżdżam. Stąd dzieli mnie raptem około 12 km do bramek wjazdowych na najsłynniejszą austriacką wysokogórską drogę. Pani właścicielka sama zaproponowała, żebym wstawił motocykl pod zadaszenie. Tak też zrobiłem. Lokalizacja obiektu jest świetna, sami patrzcie. Oferta noclegowa to pokoje lub tańsza opcja miejsce na polu kempingowym. Ja wziąłem pokój. To jest wyjazd na wygodnie, więc nie brałem namiotu. Wolałem ograniczyć ilość bagażu na motocyklu, żeby móc później trochę poszaleć po alpejskich serpentynach. Za ten nocleg zapłaciłem 220 zł. Ale obczajcie tylko, jak mnie Polaka, genetycznego mistrza kombinatorstwa, Austriaki zrobiły na szaro. Na bookingu było zaznaczone, że jest to pokój z prywatną łazienką i owszem, łazienka prywatna tylko do mojego użytku jest, otrzymałem klucz do niej, ale żeby się do niej dostać, muszę wyjść z pokoju i przejść przez wspólny korytarz. Także trochę naciągany, ale sam pokój ekstra z rewelacyjnym widokiem z balkonu. Lepszych warunków, by spędzić wieczór, nie mogłem sobie wyobrazić, a tę butelkę wina dostałem dziś gratis w czeskim Lidlu. Każdy klient, nawet z takimi drobnymi zakupami jak ja, otrzymywał przy kasie butelkę. Też byłem zaskoczony. Wielkim fanem wina nie jestem, jak na prostego chłopa z Małopolski przystało, wolę piwo. Ale co by już tego balastu w kufrze nie wozić, otworzyłem. Jest godzina 6:15, gdy ruszam. Tak wczesna pora ma dwie zalety. Po pierwsze, oglądać wysokogórskie szczyty tuż po wschodzie słońca lekko spowite poranną mgłą to widoki jedyne w swoim rodzaju. A po drugie, tylko w ten sposób uda mi się najskuteczniej zamaskować komercyjną otoczkę tej trasy, bo o tej porze z dużym prawdopodobieństwem będę na górze jednym z nielicznych, którym chciało się wstać tak wcześnie. O czym już może świadczyć ta pusta droga prowadząca do punktu poboru opłat. W sierpniu, czyli w miesiącu mojej wizyty, wjazd był możliwy już od godziny 5:30 do 20:15. Najtańszy możliwy bilet to bilet dzienny. Za motocykl wyniósł mnie on 33 euro, czyli jakieś 141 zł. Za samochód osobowy było to już 43 euro. Także tanio nie jest. Dokładne ceny i godziny otwarcia możecie śledzić na stronie, do której właśnie wyświetla się link. Wjeżdżając po godzinie 18 cena jest o kilka euro niższa. Jadąc od południa, tak jak ja, po kilku minutach od bramek dojedziemy do ronda, gdzie w prawo możemy kontynuować drogę przez przełęcz, zahaczając później o punkt widokowy. Natomiast odbijając w lewo i jadąc do samego końca dotrzemy pod słynny lodowiec, ale nie tylko. I tam właśnie się teraz skierujemy. Ja już w tej chwili mogę wam zaspoilerować, że zrobiła na mnie wrażenie ta trasa.
Jeśli wjedziecie tu motocyklem lub samochodem osobowym, to śmiało możecie pominąć pierwszy parking i jechać dalej. Zakaz dotyczy tylko kamperów i samochodów z przyczepami. Natomiast na kolejnym parkingu, najbardziej oddalona jego część, to już tylko przywilej dla motocyklistów. My możemy zaparkować na samym jego końcu. Oprócz dużego, krytego parkingu znajdują się tu sklepy, restauracje, a nawet niewielkie muzeum motoryzacji, ale wszystko jeszcze zamknięte. Tam na górze znajduje się wieża widokowa Wilhelma Swarowskiego. Idę do niej. Niestety otwarta będzie dopiero od 10. To jest cena tak wczesnego przyjazdu, ale jak dla mnie niezbyt wysoka, bo zamiast ryzykować takim widokiem, zdecydowanie wolę ten. A tak w ogóle to szczyt Grossglockner, od którego nazwę wzięła ta wysokogórska trasa, to ten. Jest to najwyższy szczyt Austrii o wysokości 3798 metrów nad poziomem morza. Natomiast widoczny tu lodowiec Pasterze jest najdłuższym lodowcem w Alpach Wschodnich, ale niestety maleje z każdym rokiem. I tak, wiem, że nazwę tego lodowca wymawia się inaczej niż pisze, ale próby wymówienia jej po niemiecku zakończyły się niepowodzeniem. Choć częste skojarzenie z pasterzem może być jak najbardziej słuszne, bowiem nazwa ta pochodzi prawdopodobnie z języka słoweńskiego i oznacza miejsce odpowiednie do wypasu owiec właśnie. A same owce zobaczymy już za chwilę, bowiem udam się teraz na najwyższy punkt przy tej trasie, który znajduje się na szczycie Edelweiss-Spitze. Oprócz nagrań zrobiłem też kilka zdjęć z bezlusterkowca, które można było zobaczyć już dużo wcześniej na moim Instagramie. Dlatego zachęcam do śledzenia mnie również tam. Ależ to były cudowne chwile na tym pustym parkingu z widokiem na najwyższy szczyt Austrii oraz lodowiec. Absolutny brak ludzi i bezwietrzna pogoda sprawiły, że panowała tam wyjątkowa cisza. Żadnych dźwięków pojazdów, rozmów, absolutnie nic. Do tego przyjemne, chłodne i orzeźwiające powietrze, które idealnie zastąpiło mi kawę, której jeszcze dziś nie piłem. No i jeszcze to przepiękne poranne słońce. Myślę, że za około godzinę to już zjadą się turyści i będzie można pomarzyć o takich warunkach. Dlatego do tego typu miejsc warto wybrać się wczesnym rankiem. W ten sposób można odczarować nawet tak turystyczne trasy jak ta, bo Grossglockner Hochalpenstrasse, co przetłumaczyć można jako wysokoalpejska droga Grossglockner, ma niewielkie znaczenie jako trasa tranzytowa. Choć jej początki sięgają czasów rzymskich, gdzie wprawdzie zaczynała jako prymitywna ścieżka stanowiąca tranzyt dla mułów, którymi transportowano różne towary. Później, tak w skrócie, część tej trasy została zmodernizowana za sprawą Habsburgów jako droga dojazdowa do wybudowanej tam chaty noclegowej. Następnie w latach 20. XX wieku pojawiły się pierwsze plany dalszej rozbudowy trasy, która przede wszystkim miała stanowić płatną atrakcję turystyczną i przyczynić się do ożywienia tego regionu, a tym samym stworzenia nowych miejsc pracy. W sierpniu 1935 roku oficjalnie trasa została otwarta. Obecnie jest jedną z 3 najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Austrii i jednocześnie jedną z najwyżej położonych dróg kołowych w tym kraju, osiągającą maksymalną wysokość 2504 metry nad poziomem morza w tunelu na przełęczy Hochtor. Wdrapuje się powoli na parking zlokalizowany na szczycie Edelweiss-Spitze, który przebija swoją wysokością najwyższy punkt drogi Hochalpenstrasse. Tutaj zaparkuje swój motocykl na wysokości 2571 metrów nad poziomem morza.
Z tego miejsca, przy dobrej widoczności jak dziś, można podziwiać około 33 tysięczników, czyli szczytów alpejskich o wysokości przekraczającej 3000 metrów. Jak widzieliście, nie trzeba mieć wypasionego adventura, żeby tu wjechać. Dwóch Austriaków wyskoczyło sobie na Grossa kolorowymi skuterkami. Niesamowita jest jazda z takim widokiem na góry. Ja zajeżdżam jeszcze pod muzeum poświęcone alpejskiej przyrodzie. To oczywiście też jest jeszcze zamknięte, ale ja przyjechałem po fotkę. No to cyk i lecę dalej. Dochodzi godzina 9. Aut jadących w górę jest coraz więcej. Mimo to, tak jak wjeżdżając tu rano cieszyłem się pustą drogą, tak i teraz cieszę się pustą zjeżdżając. Nie warto podążać za tłumem. Podsumowując, przyznaję, że mimo początkowo sceptycznego nastawienia zachwyciła mnie ta trasa i miejsca wokół niej, choć mam pewien niedosyt. Samej takiej drogowej esencji, mam na myśli te najpiękniejsze wysokogórskie odcinki, mogłoby być trochę więcej. Dobrze, że są dodatkowe atrakcje jak ten najwyższy punkt widokowy czy cały ten kompleks pod lodowcem. Powoduje to, że oprócz jazdy możemy też cieszyć się z innej aktywności. Ale niestety godziny ich otwarcia powodują, że już nie w takiej kameralnej atmosferze, jaką miałem ja. Na pewno jest tu co robić cały dzień, a wybierając się na szlaki piesze, to pewnie jeden dzień nie wystarczy. Mały niesmak powoduje u mnie ta wysoka opłata za wjazd, bo i tak spędzając tu więcej czasu zostawimy niemałe pieniądze w restauracjach czy sklepach. Myślicie, że tylko ta trasa widokowa jest w tym kraju płatna? O nie, zanim dotrę do Włoch, to Austriaki ostrzygą mnie jeszcze kilka razy. To była dopiero pierwsza wysokogórska trasa na mojej drodze, przede mną jeszcze kilkanaście. Przy okazji przypominam, że link do całej mojej trasy znajdziecie w opisie pod filmem. Jest tam również możliwość wygenerowania pliku GPX, gdyby ktoś taki preferował. Co istotne, moja trasa nie wymaga żadnych opłat drogowych jak winiety. Ilość odcinków autostradowych i ekspresowych jest tam znikoma, bo nie lubię jeździć nimi motocyklem. I są to odcinki nie wymagające opłat. Jedyne konieczne opłaty, tak jak powiedziałem, to za wjazd na te kilka tras widokowych w Austrii. Pierwsza część mojej alpejskiej wideorelacji dobiega końca, ale już zapraszam Was do części kolejnej, gdzie m.in. wybiorę się na najwyżej położoną, utwardzoną drogę publiczną w Europie. To tam kręcili sceny pościgowe do filmu Spectre. Przejadę też przez słynną przełęcz Passo del Rombo, z której zjazd po włoskiej stronie okaże się dla mnie motocyklową perełką. Film pojawi się wkrótce, chyba że oglądasz już po czasie, to miniaturka do niego wyświetli się zaraz po prawej stronie. A jeśli film Ci się podobał, to zostaw proszę komentarz. To dla mnie świetny feedback od Was i najlepsza zapłata za czas poświęcony przy jego tworzeniu. A jeśli jesteś nowy lub nowa na kanale, to polecam pełen pakiet lojalnościowy. Obserwacja na Insta, subskrypcja na YouTubie oraz like plus komentarz. A tymczasem do następnego. Na razie!